Witajcie moi drodzy widzowie, kolejny poradnik z omówienia jednostek. Jak widzicie, Norska znakomita frakcja, ale pod jednym względem jest słaba, że mamy mały wybór jednostek i mamy mało kontr na przeciwjednostki przeciwnika. Ale też jest ciekawa mechanika grania, bo możemy szybko konfederować miasta, więc ogólnie Norska moim zdaniem jest naprawdę bardzo przyjemna. Mam nadzieję, że w następnym już zaplanowanym jakimś DLC-ku w końcu coś otrzymają. Teraz omówimy sobie jednostki, oczywiście podzielone znowu na dane typy. I tak samo tutaj omówię bohaterów i lordów, z tego względu, że ostatnio ktoś właśnie na streamie mi powiedział, że fajnie by było jakbym omówił. No to postaram się oczywiście omówić względem wykorzystania pod frakcję. No to przejdźmy po kolei. No jeśli chodzi o pierwszą tutaj jednostkę, są to grasanci piechota z tarczami. No jednostka nie ma za bardzo jakichś mocnych umiejętności. Mamy intensywność efektu zwiększa się wraz z czasem spędzone w walce, czyli otrzymują więcej pancerza, odporności fizycznej, dyscypliny i ataku zwarciu, gdy dłużej po prostu walczą. Na pewno ich plus jest taki, że mają tarczę, więc to powinna być taka jednostka frontalna, że oni utrzymują pierwsze te oddziały, pierwsze te ciosy, a reszta potem gdzieś tam flankuje, atakuje i na tej zasadzie oni się dobrze sprawdzają. Pamiętajcie o tym, że nawet najsłabszy tier jednostki ma dobre zastosowanie względem, jeśli dobrze ją dopasujemy, czyli jeśli damy na przykład włócznie na trolla, to oni się będą radzić bardzo dobrze i nawet taki jeden oddział z włóczni pokona trzecio-czwartotierowe jednostki, z tego względu, że przelicznik, który oni tutaj mają i przeciwko dużym przeciwnikom, to jest największy bonus, jaki możemy otrzymywać. Kolejna właśnie ta jednostka, którą tutaj mamy, choć się można jeszcze powiedzieć o grasantach, żeby było już wszystko pewne. Pamiętajcie, że to jest jednostka frontalna, to jednostka, która walczy w większości, najlepiej się sprawdzą przeciwko innej piechocie. Na przykład włóczników fajnie pokonują, gdybyśmy wysłali grasantów na włóczników, zdecydowanie włócznicy tutaj wygrywają walkę. Statystyki mają takie w miarę wybalansowane, wszystko jest na tych samych poziomach. Mamy siłę broni 28, obronę zwarciu 28. Przejdźmy w takim razie do kolejnej. No włócznicy, standardowo jeśli oglądaliście już jakikolwiek mój poradnik o odmówieniu jednostek, no włócznicy znakomicie na piesze potwory, na potwory. No na to sprawdzają się gdzieś tam najlepiej. No i oczywiście kawaleria. No do tego są oni po prostu stworzeni. Jedyny minus taki, że nie mają świetnej obrony przed szarżą, więc nie niwelują całkowitej szarży przeciwnika, więc jeśli ktoś byście walczyli z Bretonią i Bretonia by tam dobrze zagrała, no to spokojnie mogą szarżą ich tam trochę przepchać, ale jeśli już ich otoczycie, zatrzymacie, no to wtedy zdecydowanie ta armia znakomicie się sprawdza, najlepiej potwora otoczyć. I wtedy szybko gdzieś tam po prostu padnie. Kolejna jednostka jest bezużyteczną jednostką, z tego względu, że to są grasanci chaosu z wielką bronią. Ich za specjalnie w norskiej się nie używa, z tego względu, że oni nie mają jakby dobrego przelicznika pod nic. Jedynie tutaj jest dobry przelicznik pod przebicie pancerza, ale chodzi mi bardziej pod nic, czyli nie są jakby skonkretyzowani pod kolejną, konkretną frakcję, konkretną jednostkę. Tak jak mamy na przykład włócznie na kawalerię potwory, no to oni gdzieś tam raczej słabo się sprawdzają. Oni jedynie mogą fajnie się sprawdzać przeciwko jednostkom, przeciwko, nie wiem, jak mają tarczę, walka wręcz, na przykład na włócznie, do tego się gdzieś tam sprawdzą dobrze. Czasem mogą się też dobrze w miarę sprawdzić na takich średnich bohaterów, z tego względu, że mają przebicie pancerza, więc powiedzmy, że tego bohatera coś tam mogą ubić, ale sama jednostka sobie jest bardzo słaba, jest bardzo podatna na strzelców, bo nie mamy żadnego pancerza za specjalnie, nie mamy tarczy. No i ta jednostka jest po prostu dosyć słaba. No tak jak mówię, to jedynie piechota, włócznie i po prostu flankowanie do tego gdzieś się tam nadają. Do przyjęcia takiego głównego ciosu na wprost, ok, ale tylko pod względem, że będą walczyć z jakimiś halabardami, z takimi jednostkami, które nie są przeciwpiechotne, no to wtedy ok. Kolejne tutaj mamy omówienie, no to jeśli chodzi o lorda legendarnego, to mamy tutaj Troga. No Trog jest trollem, Trog ma regenerację, więc on jest dobry do na przykład natarcia i na przykład wycofania się potem regeneracji i znowu do ataku. On jest dobry względem pokonywania bohaterów, do walki z potworami jest tak pół na pół. Najlepiej on sobie radzi jednak z takimi jednak oddziałami mniejszymi, z potworami ma troszkę problemy. Na pewno problemem jest to, że musi unikać strzelców, bo on nie posiada dużego pancerza, nawet jeśli go gdzieś tam wzmocnimy itemami, no to więcej tam tego nie wyciągniemy. Kolejne, jeśli chodzi o stwora, no to mamy tak naprawdę likantropa. No taki wilk, wilkołak, no coś tego typu.
On się znakomicie sprawdza przeciw dużym wrogom. Na potwory, na bohaterów dobrze sobie radzi. Bardzo szybko ich pokonuje. Pancerz jest nie najgorszy, prędkość jest super. Ma on oczywiście dużo obrażenia, szał i regenerację. To są takie najważniejsze rzeczy od tego bohatera. I on też, jak dobrze pamiętam, chyba wzmacnia regenerację życia jednostek. Ale też ma odporność jeszcze fizyczną 20%. Z tego co pamiętam, też ma dobre umiejki z tego względu, że on miał chyba umiejkę, która dawała pancerz i odporność na ostrzał dla naszych jednostek na 35 metrów, chyba na 20-30 sekund, więc to jest dobra umiejka. Kolejnych to mamy tutaj dwóch czarodziejów. No mamy domenę tak naprawdę ognia i mamy tak naprawdę śmierć. Oboje są dobrzy pod różnymi względami. Na przykład śmierć jest dobrą magią, z tego względu, że mamy po pierwsze ametystowe słońce Xerxesa, to jest znakomity skill, bardzo potężny skill do pokonania dużej ilości piechoty, więc jeśli stworzycie coś tego typu, ja tutaj zrobię powiedzmy, to jest nasza armia, to jest armia przeciwnika. Oni powiedzmy, że jak się tak gdzieś tam poustawiają, to jeśli rzucicie te słońce Xerxesa, no znakomicie się to sprawdza i wtedy warto zrobić tak, że nasze jednostki nie są aż tak blisko. Jedyny minus tego słońca, pamiętajcie taki, że to jest wir i on tak naprawdę nie ma określonego kierunku, on sobie leci randomowo, więc jeśli byście tu rzucili słońce, no nie ma tych oddziałów w momencie. I pamiętajcie też o tym, że słońce ma dobre przebicie pancerza, nawet na wzmocnieniu jest tutaj dużo czas wydłużony, bo mamy z 20, znaczy z 11 sekund 22, czyli mamy 2 razy tyle. Przebicie pancerza się nie zmienia, ale tu też są magiczne ataki i jest 63% przebicia pancerza, więc wystarczająco. Kolejnym na pewno dobrym zaklęciem, żeby użyć, to jest na przykład pijawka dusz. Pijawka dusz jest dobra pod tym kątem, żeby wykończyć szybko bohatera. Czasem można to używać na potwory, jakieś takie, które są naprawdę mocniejsze, ale najlepiej to wykończyć bohatera. Kolejny mamy rozkład dusz, który jest masowym czarem, czyli jeśli rzucicie na ten oddział, to wszystkie te oddziały będą po prostu miały obniżone o wiele statystyki. Patrzcie, 30 pancerza, to jest naprawdę dużo, nawet jednostki czasem tyle nie mają. Podstawowa siła broni, obrażenia broni przebijające o 25%, no to jest naprawdę cudowny skill. Jeśli chodzi o te skille, no to są moim zdaniem najlepsze skille. Można jeszcze użyć dyscypliny, jeśli chcecie, żeby komputer się szybciej gdzieś tam skruszył, ale tylko na wzmocnieniu, bo bez wzmocnienia jest taka szansa, że no to jest nawet nie szansa, jest po prostu na jedną jednostkę i to jest w sumie bez sensu, chyba że chcecie złamać bohatera, no to do tego jest ok. Jeśli chodzi o los Biuny, no los Biuny akurat jest słaby i widmo Mrocznego Rycerza, no tu jest jedyne nasycenie tych magicznych ataków, jest spoko, tylko pamiętajcie, że to tylko no kurczę, 32 sekundy ok, ale to trzeba wyrzucić już na jednostki, które mają dobre ogólnie statystyki, na jakieś takie słabsze jednostki dużo to nie da. Ale to też jest tanie zaklęcie, więc to już kwestia jak stoicie z maną. Kolejną mamy tutaj domenę ogień. No oni ogólnie, jak dobrze pamiętam, jeszcze mają domenę metalu, ale to chyba przy Wulfriku. Nie wiem, czy tu jest po prostu nie jest odmiennie, czy Trog ma po prostu to i to. I pamiętam, że jeszcze była chyba, jak dobrze pamiętam, domena cienia, ale zobaczymy, zobaczę tam, czy można sobie jakoś podejrzeć. Kolejne tutaj, oczywiście też zrobiłem poradnik o magii, więc wtedy możecie sobie poradnik o magii ogarnąć. Mamy, jeśli chodzi o ogień, płonący czerep, znakomite zaklęcie, ulepszona burza, no burza ogólnie jest dobra. Jest oczywiście jeszcze przeszywające pociski ognia, czyli ostrzał jest na tej zasadzie, że tutaj sobie macie jednostki, musicie ustawić ich tak jak pod słońce na przykład Xerxesa, z tego względu, żeby ich ostrzelać. Jeśli chodzi o puszczenie na przykład czerepu, możemy sobie nawet tutaj rozpocząć na chwilę tą bitwę, no to wtedy puszczacie tak, czerep jako tako gdzieś tam nie jest aż taki randomowy, więc jest do przeżycia. Najlepsza jest ogólnie burza, tylko burza też jest takim wirem, że on jest, no idzie sobie po prostu tam, gdzie mu się tam chce, więc na to zwracajcie uwagi. Pokażę też wykonanie tych zaklęć może w standardzie, w użyciu, jak powinniśmy mniej więcej to wykorzystywać. Może ta pierwsza część tego odcinka będzie troszkę dłuższa, ale z tego względu, że tu też chciałem wytłumaczyć tych bohaterów, jak to gdzieś tam wygląda w praktyce, bo niektórzy są początkujący, no to też w większości jest dla początkujących osób, ale dla osób, które już też mają jakieś doświadczenie, czasem można faktycznie nie zwrócić uwagi na niektóre zastosowania jednostek, na zastosowania zaklęć,
Trzeba też gdzieś tam na bieżąco myśleć, obmyślać taktykę, chyba że ewentualnie przed walką obmyśliliście już taktykę i już chcecie się tego szablonu trzymać, ale pamiętajcie też o tym, że czasem zdarza się tak, że my sobie obmyślimy jakąś taktykę, komputer może czasem zagrać poza schematem. No, ja zobaczyłem, że na Radiousie komputer gra faktycznie poza schematem, stara się wykorzystywać te jednostki do różnych takich celów. Czasem mu to wychodzi, czasem mu to nie wychodzi. No i powinniśmy jako tako tych grasantów puścić pierwszych. Włócznie na takiego przeciwnika powinniśmy raczej trzymać z tyłu. Tymi powinniśmy bardzo flankować, bo oni mają przebicie pancerza, więc dobrze by się tam posprawdzali. Likantropa akurat nie ma na kogo za specjalnie wysłać, bo tutaj nie ma potworów. No ale możemy starać się stworzyć taką przestrzeń. On ma taką dużą ilość piechoty, więc tutaj będzie ciężko akurat jakoś za specjalnie tego wszystkiego poużywać. Możemy sobie tutaj zrobić, żeby były animacje, jak to wygląda, jak tam walczą. No grasanci standardowo się tam leją ze sobą. Oni są ogólnie tacy jak coś wiecie, dzicy i te sprawy. No widzicie, tu słabo, nie? No bo tu mamy jednak nefrytowych wojowników, ładny pancerz. I oni tutaj w stanie nie są za wiele zrobić. Komputer jakoś trochę nie ogarnia i tak bardzo wolno tą armią ustawia. Ale w takim razie może bardziej rzucimy tą naszą armię, to się gdzieś tam zmobilizuje do ataku. Niech on nas tutaj atakuje. Widzicie, i to jest kwestia tego, że teraz stwarza się sytuacja, w której możecie użyć zaklęcia. Tylko musicie pomyśleć, które zaklęcie najlepiej się sprawdzi. Możecie osłabić przeciwnika, czy rzucić po prostu osłabienie i tu macie pokazany teren też, które jednostki chwyci. No i możemy sobie tak to rzucić. Akurat jeszcze tutaj widzicie, jednostki się układają. I ten plus teraz jest taki, że te jednostki się ładnie ustawiły. I mamy dwie możliwości. Możemy albo ich przejechać burzą ognia, z narażeniem też naszych jednostek. Warto sobie czasem podkreślić i widzicie, gdzie są jednostki przeciwnika na czerwono. Albo, no możemy puścić, powiedzmy, no nie wiem, tutaj najlepsze na przykład byłoby słońce Xereusa, ale nie wiem, czy ulepszone, z tego względu, że pamiętajcie, że ulepszone bierze więcej many. Tutaj 11 sekund to jest wystarczająco, żeby zmiażdżyć chyba ten oddział, jak dobrze pamiętam. Możemy zobaczyć. Bo jeśli też, o widzicie, i on leci sobie w jakim chce kierunku, może czasem zatoczyć sobie kółeczko, różnie to tam bywa. Teraz może puścimy zaklęcie Płonący Czerep. Tylko Płonący Czerep nie ma przebicia pancerza, więc on na takie jednostki jak nefrytowi wojownicy może nie być jakiś ultra dobre, ale zobaczmy. No mimo wszystko coś tam robi. Akurat po chłopskich pikinierach fajnie przejechało. Z tego względu, że oni nie mają pancerza, więc te zaklęcie było dobre. A na przykład burza ognia też ma słabe przebicie pancerza, więc one nie będzie aż super mocne. Tylko że one ma też dobre obrażenia na sekundę. I to jest dobre. I po pierwsze bardzo długo trwa, bo może trwać 54 sekundy. No jest to znakomicie dużo. Tutaj akurat nie mamy takiej predyspozycji dobrej, żeby użyć, bo za mało tych armii się tutaj rzuciło na nas. Ale możemy jeszcze chwilę poczekać, na przykład przepuścić trochę, bo ważne jest to, żeby wykorzystywać tą manę najlepiej jak się da, te zaklęcia wszystkie, z tego względu, że komputer tutaj nam stworzy zaraz ładną opcję, żeby właśnie użyć tego zaklęcia. Możemy trochę tak bardziej starać się jakby przyblokować tego oddziały, żeby on się aż tak nie rozchodził. Okej. Tutaj się powinno dużo jednostek teraz złożyć. No i teraz teoretycznie moglibyśmy spokojnie użyć tej burzy tutaj. To mogłoby być jedno z takich najlepszych zastosowań. Ewentualnie burzę możemy rzucić na przykład tu. Bo widzicie, że leci tutaj piechota, tylko że to jest chłopska piechota, więc to jest trochę słabe. Ale możemy rzucić na tej zasadzie. Wiem, że tutaj mogą nasze jednostki trochę otrzymać obrażeń. Pamiętajcie, że efekt feralny to jest też szansa, że on się przedłuży. No i zobaczcie, co to jest w stanie zrobić, tak? Tylko że pamiętajcie, że to się rusza w różne strony, więc może też ubić nasze jednostki. Ale jak widzicie, zastosowanie tego zaklęcia dobrze wyszło, bo przejechało po przeciwnikach. I zobaczcie sobie, że tutaj bohater zabił już 800 jednostek. W momencie magia wygrywa zdecydowanie pod każdym kątem w grze. Jest ona po prostu znakomita. Tutaj jeśli macie taką opcję, no to najlepiej byłoby puścić czerep, tylko pamiętajcie, że czas czerepu też jest długi, bo czerep ma 20 sekund. I
On się dosyć szybko porusza, więc lepiej go puścić jeszcze czasem dalej, ale problem z czerepy jest też taki, że on mimo wszystko se leci jak se chce i może czasem polecieć w nasze jednostki, choć tutaj jak widzicie ładnie poleciał, ale też zachoczy nasze jednostki. No i widzicie, nasze jednostki też mega mocno dostały i 20 sekund to jest faktycznie długo. Możecie też sobie przeliczyć mniej więcej prędkość ruchu przez czas. Tutaj macie na przykład prędkość ruchu jest 9 metrów, 20 sekund, no to jest 180 metrów, to jest naprawdę bardzo dłuższy zasięg. I widzicie, mimo wszystko wygraliśmy słabą armią. Jeśli chodzi o omówienie zaklęć, bohaterów, to tyle i podstawowych 3 pierwszych jednostek. Przejdźmy w takim razie do omówienia samych jednostek. Przejdźmy do kolejnych jednostek, akurat z linii norskiej. No to już jednostki takie, bym powiedział, bardzo dobre i ich się naprawdę sporo używa. Mamy tu czempionów grasantów z wielką bronią, czempionów grasantów z tarczami i toporami dokładnie, i berserkerów, no moja jedna z ulubionych jednostek, jeśli chodzi o norską. Bardzo duży potencjał jednostki, tylko problem na pewno jest pancerza. Przejdźmy może najpierw od naszych ulubieńców tutaj. Jeśli chodzi o statystyki są naprawdę dobre. Siła broni jest, bym powiedział, ogromna, bo 52 w piechocie, którą możemy w miarę szybko rekrutować, to jest ogromny potencjał. Dyscyplina jest, powiedzmy, dobra. Prędkość ruchu jest nie najgorsza, 37. Mogliby być troszkę szybcy, mimo z tego względu, że jednak nie posiadają jakiegoś ciężkiego armora, no ale dobra, niech mają tyle, ile mają. Atak zwarciu jest bardzo duży, obrona zwarciu jest mała. Obrona zwarciu mówi nam to, że ta jednostka nie powinna brać frontalnego ataku, chyba że jeśli zaatakują nas, nie wiem, jakieś halabardy, piki, takie średniej jakości, to możemy spokojnie przyjąć ten cios, ale jakichś mocniejszych piechot nie powinniśmy jako tako atakować frontalnie. I do frontalnego ataku, no możemy jeszcze powiedzieć w sumie tyle, że ta jednostka jest idealna do flanki, do wsparcia, na pewno nie frontalny atak. No i w sumie tyle, no wykańczanie też bohaterów jest dobre, bo jest bardzo duża siła broni, więc do tego się sprawdzają znakomicie. Mają też oczywiście szał, który tutaj podnosi obrażenia. Mamy też maksymalizację, jeśli chodzi o obronę fizyczną. Mamy 2 etapy tego, potem jest jeszcze furia. No, statystyki są naprawdę super. No, nie ma po prostu lepszej chyba takiej cudownej piechoty na szybkim poziomie, żeby tak dojeżdżać przeciwnika. Berserkerzy, no to naprawdę znakomita jednostka. Przejdźmy w takim razie do grasantów, czempionów. No czempioni mają dobrą obronę w zwarciu 53, mają oczywiście tarcze i są jednostkami takimi, które powinny przyjmować frontalny atak. Nie są oni w stanie zatrzymać jakby kawalerii, kawaleria w nich wyleci i po nich przejedzie. Z tego względu, że oni nie mają żadnej oczywiście włóczni. To, że mają tarczę, to nie znaczy, że są w stanie jakby zatrzymać kawalerię. Jednostka bardzo twarda. Jednostka, która powinna zawsze trzymać frontalny atak i jednostka, która powinna blokować właśnie przeciwników pod tym względem, żeby oni otrzymywali główny ostrzał, bo jeśli dostaną ostrzał berserkerzy, no to z berserkerów nic nie zostanie i stracicie jeden z największych potencjałów w walce, bo zobaczcie sobie, że berserkerzy są do zrekrutowania dużo wcześniej, a mają naprawdę bardzo dużo też bonusów do walki w zwarciu, mimo że czempioni są rekrutowani później. Są też dobrą jednostką, też taką powiedzmy z obrażeniami nie najgorszymi, ale na pewno nie tak potężną do walki z zwarciu jak berserkerzy. I kolejna jednostka, która jest, to są czempioni grasantów z wielką bronią. No to jest bardzo dobre porównanie do tych, co mówiłem wcześniej, grasantach z wielką bronią. Oni jako tako są jednostką do wsparcia, do walki z piechotą. Tutaj akurat mogą spokojnie walczyć z nawet najlepszą piechotą, bo mają dobrą siłę broni i dobry pancerz. Jeśli chodzi o strzelców, strzelcy są w stanie troszkę im narobić kłopotów, jeśli będą mieli dobrze przebicie pancerza, bo oni jednak nie mają oczywiście tarczy, więc nie mają opcji zasłonięcia się. Na pewno dobrze można ich wykorzystać właśnie do flanki, do kawalerii. Z tego względu do kawalerii, że jeśli kawaleria się na nich zatrzyma, to oni są w stanie zrobić miazgę z tej kawalerii, tak samo miazgę z potworami. Mimo że nie mają jakby bonusu do walki przeciwko potworom, to obrażenia też robią naprawdę ogromną różnicę i też te przebicie pancerza jest no dobre, no bo 35 przebicia pancerza to jest naprawdę sporo, jak na przykład tacy czempioni grasantów przebicia pancerza mają, a oni w sumie tyle samo mają, a nie, dobra, nie te statystyki mi zaczerpło, no 14, no to różnica jest naprawdę spora, nie? No a jeśli chodzi o Wulfrika, bo oczywiście tutaj nie omówiłem Wulfrika, z tego względu, że wcześniej był Trog. Dobra, możemy puścić sobie te jednostki. Pamiętajcie, że zastosowanie tych jednostek to jest główna
nasza ściana. To są jednostki wsparcia, jedne i drugie. Te możemy oczywiście berserkerów moglibyśmy puścić na te halabardy, na te piki, co tutaj ma przeciwnik, bo oni mają skuteczność przeciw dużym wrogom, a nie piechocie, więc do tego się sprawdzą na przykład dobrze. A na przykład nefrytowi wojownicy już by się tam lepiej trzymali. Jeśli chodzi o naszego tutaj Wulfrika. Co możemy powiedzieć o Wulfriku? No on ma parę przemian, ma oczywiście, jak dobrze pamiętam, konia, chyba nawet rydwan, nie pamiętam czy on akurat miał rydwan, ale też ma mamuta. No ja osobiście lubię, jak on jest bardziej na konny niż na mamucie, bo mamuta jest łatwo strącić i to jest problem. Ma on oczywiście bardzo mocne zaklęcia wzmacniające, ma on morski kieł, który to jest bardzo potężny statek, który też postaram się tutaj zastosować i zobaczycie, jak to wygląda i na przykład jak to stosować. Możemy puścić ich dalej. Troszkę zobaczymy, jak wam się spodoba taki tryb prowadzenia tego poradnika. Możecie dać mi oczywiście znać, czy wolicie taki tryb, czy wolicie ten standardowy, który był. Dla mnie to jest po prostu bez różnicy, bo to jest tak naprawdę dla was robione, nie dla mnie. Więc ja też oczywiście czasem się uczę, bo czasem gdzieś się zapomni o wykorzystaniu niektórych jednostek, więc to też jest fajne. Mam oczywiście wigor, zwiększenie prędkości, no wigor, żeby dłużej się też utrzymywał. Jest oczywiście jeszcze z debuff, czyli klątwa czempionów, jednostka jest lordem lub bohaterem, czyli możemy na przykład bardzo osłabić przeciwnikowi bohatera. No widzicie, oni się uderzą w te jednostki, a nasze jednostki spokojnie to utrzymają i są w stanie zmiażdżyć te jednostki z tego względu, że my mamy 2 razy większą siłę broni, mamy więcej obrony zwarciu. No widzicie, oni jak takie, no buraki bym lekko powiedział. No i zobaczcie sobie, co robi statek, tak? Statek jest potężny, statek jest super i w ogóle. Moglibyśmy jeszcze poczekać, aż ta cała ekipa tutaj podleci i najlepiej właśnie tak jak my wykorzystywać cały potencjał. Tu się zrobi większy szereg, pamiętajcie, że tutaj strzał jest bardzo szeroki z tego, więc bez sensu byłoby tego zmarnować. No jeszcze może chwilę, bo nie pamiętam, czy to szybko kastowało. No berserkerzy akurat z tymi to sobie tu poradzą. Oni powinni stosować flankę, całkowicie flankę. No możemy tutaj puścić, no niech już leci. No z tej armii tutaj wiele nie zostanie od niego. Źle przeliczyłem i widzicie, że po swoich przejechałem. No ale zostali zmiażdżeni. No tutaj jest bardzo dobre przebicie pancerza i obrażenia są ogromne. Czas trwania jest przez to krótki. Oczywiście możemy wzmacniać nasze jednostki, jeśli mamy taką możliwość. No tu akurat te armie, te jednostki, co mamy, one są bardzo potężne i jeśli chodzi o walkę z piechotą, radzą sobie znakomicie. Gdyby przeciwnik miał więcej potworów, miał jakąś artylerię, no to by nas po prostu zmiótł. I jeśli chodzi o walkę z artylerią, to też może zrobię jakiś taki poradnik, jak to najlepiej wykorzystywać. Zrobię jakieś takie schematyczne armie, które komputer robi, sobie przejrzę swoje też filmiki i na podstawie po prostu jego armii coś tam postaram się ogarnąć. No jeśli chodzi o zastosowanie, o wygląd, no to możemy jeszcze tutaj podejrzeć trochę wygląd, jak to wygląda. No animacje, jeśli chodzi o tych, są identyczne. Jedynie co może się troszkę tutaj różnić, no to berserkowie, no bo berserkowie jednak mają 2 topory, więc to różnica jest. No tutaj widzicie, jakie to są dziki. Radzą sobie, ogólnie dobrze sobie radzą, powinni, no przejeżdżają po tym oddziale, bez żadnego problemu. Wiem, że ich tutaj jest też więcej, ale to dla nich jest żaden problem, tym bardziej jeszcze takie chłopscy pikinierzy to już w ogóle. Chodzi, jak widzicie, zwarto się tutaj trzymają. No możemy jeszcze zobaczyć tych z wielką bronią. Oni są troszkę dalej. Tutaj są chłopaki. No ci to tym bardziej sobie przejeżdżają, bo oni są idealni pod przebicie pancerza, więc nefrytowi są w ogóle w tyłku. Tym bardziej, że to są jeszcze halabardy, które są dobre na potwory, a nie na piechotę. I widzicie, że oni nie są w stanie za bardzo nic zrobić tej piechocie, mimo że statystyki mają dobre. Przejdźmy w takim razie dalej. Kolejne jednostki to taka, bym powiedział, duma norskiej, z tego względu, że to są jednostki, bez których nie da się wygrać niektórych bitew, albo się po prostu bardzo swoich może pomęczyć. Są to oczywiście oszczepy i tak samo łowcy grasantów. Znakomite jednostki, które mają bardzo duże obrażenia, jeśli chodzi o siłę pocisków, zasięg mają mały, ale bonusy, jakie obrażenia oni mogą zadawać, są po prostu przeogromne. Wykorzystanie tych jednostek to najlepiej jest tak naprawdę, no oczywiście bronić te jednostki, żeby mogły całą amunicję sobie zużyć. Plus jeszcze łowców grasantów jest taki, że to są tacy berserkowie, więc oni też znakomicie sobie poradzą w walce z zwarciu, mają dobry atak z zwarciu.
Obronę zwarci mają słabą, więc oni też najlepiej względem potem flanki. No to te jednostki są znakomite, żeby wykańczać potwory, piechotę, no wszystko po prostu pod względem ostrzału. Można też nawet zastosować ich na tej zasadzie, że dajecie sobie na przykład, jeśli byście nawet sobie zrobili taki Doomstack, tak no po prostu dla jaj powiedzmy, to możecie dać 3 oddziały do przodu, a resztą po prostu strzelać w nich. No, jest to bardzo dobre zastosowanie, oni mają bardzo dobrą siłę przebicia, więc oni się sprawdzają na wszystko. Tym bardziej, że mają szansę na zablokowanie jakby ostrzału przeciwnika, czyli łamacz tarcz, czyli jak tutaj mamy nefrytowych z tarczami, no to ta tarcza już na przykład nie broni 35, a broni tylko 11% obrażeń. Więc różnica jest ogromna. Możemy zobaczyć, jak sobie rzucają tutaj tasaczkami. No, rzucać, lecą tasaki. Wygląda to przezabawnie, ale obrażenia są miażdżące, naprawdę są miażdżące. To jest idealna jednostka na jednostki, które posiadają jakikolwiek pancerz, więc do tego pamiętajcie. Oszczepy już na przykład trochę gorzej się tutaj sprawdzają, bo oszczepy mają mniej przebijającego pancerza, więc jak mamy tutaj nefrytowych z dużym pancerzem, to już gorzej wychodzi. Ale na przykład mimo wszystko ilościowo fajnie się sprawdzają na potwory, tak mówię, to jest idealna jednostka w norskiej do wykorzystania na potwory. No nie ma lepszej jednostki akurat na potwory u norskiej. Tym bardziej, że norska, pamiętajcie od tego, że oni mają, mają dobre jednostki z wielką bronią, tak, mają tych czempionów, ale oni nie otrzymali żadnych takich czempionów z włócznią i tarczą, albo z samą taką włócznią, która ma świetną obronę przed szarżą przeciwników. No i zobaczcie, jak ich po prostu przejechali. Oni zostali nawet tutaj nieruszeni. No, możemy sobie zrobić nawet taki rzut. Akurat to są chłopcy pikinierzy, to 2 oddziały są wystarczające. Oni są w stanie sami się bronić. Oni nawet nie potrzebują czasem jakiejś takiej lepszej piechoty, bo możemy też wykorzystać na tej zasadzie, że puścicie sobie bohatera do przodu, a ci sobie tam wystrzelają ich bez żadnego problemu. Więc jak widzicie, no chłopaki tutaj sobie już dali radę. No jeśli chodzi o oszczepy już mają tutaj zdecydowanie problem, bo oszczepy nie mają przebijających obrażeń, a tak zwarciu u nich jest też zdecydowanie mniejszy niż u tych standardowych tutaj, więc różnica jest, bym powiedział, duża. Choć mimo wszystko siła broni jest ta sama, ale jednak co rzut z łamaniem tarczy to jest zdecydowanie dużo mocniejsze. Jednostki, tak jak mówię, wykorzystujemy na potwory najlepiej, na bohaterów. Do pokonywania bohaterów też się znakomicie sprawdzają. Jeśli nie mamy na przykład jakichś potworów, nasz lord jest gdzieś tam obity, no to jest jedyna też opcja, żeby to wykorzystać. Wulfric, no standardowe, jak wiecie, rzucanie skilla, czyli statek. No i wtedy nawet najmocniejsza piechota jest w stanie po prostu upaść. No sobie zobaczcie, jak to wygląda. Faktycznie spoko, tylko musimy jednostki równo ustawiać, żeby dostosowywać się oczywiście do zaklęć, bo to my musimy się dostosowywać do zaklęć, my musimy tworzyć okazję do używania dobrych zaklęć, niż to, że przeciwnik sam się czasem ustawi. Czasem się zdarzy, że się ustawi względem terenu, że jeśli się bronimy w kącie, no to wiadomo, że on tam do nas jednak przyjdzie tymi armiami i się będzie gdzieś tam blokował, stakował i tak dalej, i tak dalej. Przejdźmy w takim razie do kolejnych jednostek, choć możemy jeszcze tutaj pokazać na chwilkę, jak sobie tutaj oszczepy bawią. Tak się oszczepy bawią. Na pewno mają frajdę. O Jezu, tutaj jak Grasant zginął, proszę bardzo. A ci mają jakąś furię teraz i cisną ostro. Dobra, idziemy dalej. Moi drodzy, przechodzimy w takim razie do kawalerii i rydwanów. Wrzuciłem to razem z tego względu, że ich jest mało co tutaj jest do omówienia, więc przejdźmy po kolei. Mamy oczywiście, jeśli chodzi o konnicę, konnych grasantów z toporami do rzucania i władcy koni. Czym oni się różnią i do czego się najlepiej sprawdzają? Jak sobie możecie szybko porównać, na przykład koni grasanci mają więcej amunicji, ale mają też większy zasięg, ale nie mają pocisków przebijających. Jeśli chodzi o władcę koni, no tutaj zasięg jest większy, amunicja jest powiedzmy, no większa jednak jest za ilość tych amunicji. Mamy też większy pancerz zdecydowanie, bo tutaj jest oczywiście 50, tam wcześniej jest po 15. Koni grasanty z toporami i do rzucania mają ten plus, że oni posiadają tarczę, więc są w stanie oczywiście tutaj zasłonić jeszcze się przed strzelającymi, bo to są jednostki, które mają atakować przeciwnika, wyciągać przeciwnika i po prostu jakby mieszać w szeregach przeciwnika, właśnie wprowadzać taki zamęt delikatny i też fajnie się sprawdzają do pokonywania na przykład potworów, jeśli mają, nie wiem, jakiegoś olbrzyma, olbrzym jest bardzo wolny, oni mają też strzał w ruchu, więc jak sobie zauważycie, no każdy tutaj ma strzał w ruchu, więc to jest bardzo dobre wykorzystanie, żeby atak
ostrzał w odwrót i tak dalej, aż pokonamy potwora, nie wiem, albo bohatera, to do tego się sprawdzają najlepiej. Ich się nie używa do ataku na piechotę, bo są po prostu mało efektywni, po prostu w ogóle też szkoda jakby amunicji. To są dobre jednostki, jeśli chcemy właśnie sobie wsparcie zrobić. Pamiętajcie, że też Norska nie ma aż takiego dużego wachlarzu mocnych jednostek i samych ogólnie jednostek nie ma aż tak dużo rodzajów ciekawych jednostek do wielu zastosowań, więc trzeba sobie radzić tym, co mamy. No a tymi jednostkami konni grasanci sprawdzają się tak naprawdę w każdej frakcji, czy to jest u Zincha, czy to jest u każdego, tak, u Nurgla też się mogą sprawdzać, więc zastosowań dla nich zawsze jest dobre. Pamiętajcie, że to są jednostki tylko na potwory, tylko na obijanie bohaterów i tylko do tego, żeby atak i odwrót. Nie wrzucamy tych jednostek na wprost, nie walczymy nimi wręcz. Wręcz możemy walczyć, jeśli już sytuacja tego naprawdę wymaga i no nie mamy innej opcji, no to do tego spoko. Pamiętajcie, że władcy koni mają pancerz, więc oni są w stanie trochę więcej gdzieś tam wytrzymać, powalczyć w razie co wręcz. Jeśli chodzi o inne statystyki, no władcy koni są jakby na tierzach wyżej, więc automatycznie mają troszkę lepsze statystyki premii szarży, siły broni i tak dalej. Ale mimo wszystko mają bardzo małą dyscyplinę, więc jeśli oni wlecą w jakiekolwiek halabardy, no to w momencie się skruszą i nic z nich nie będziecie mieli. Jeśli chodzi o rydwany, mamy tak naprawdę w dwóch rodzajach. Mamy standardowy rydwan grasantów. Jest to fajny rydwan. Prędkość jest trochę słaba jak na rydwan, bo rydwany moim zdaniem powinny mieć co najmniej 90 prędkości, żeby miały też taką jakby ten impet uderzenia. Do tego by się naprawdę dobrze sprawdzało jednak więcej tego pancerza, więcej tak naprawdę prędkości. Choć pancerza to może oni akurat mają dobrze, więc 90 to jest chyba wystarczająco. Mamy też jeszcze rydwany z lodowych tutaj wilków. No, oni mają ten plus, że mają dobrą amunicję, dobrą siłę przebicia pancerza. I ich stosujemy na tej zasadzie, że podlatujemy, ubijamy na przykład jakiegoś tam potwora i potem możemy ewentualnie wykorzystać, włączyć sobie tryb zwarcia i szarżować przeciwnika, bo oni mają premię do szarży 76. No, te rydwany są naprawdę dobre pod względem szarży. Rydwanami trzeba dużo operować. Rydwany to są jednak takie jednostki, którymi musimy operować, bo inaczej się szybko rozsypią jak wlecą. No możemy wykorzystać ich do walki. To są jednostki ogólnie rydwany przeciwpiechotne, więc oni są po to, jeśli nawet przeciwnik gdzieś tam walczy, albo chcemy gdzieś go tam, powiedzmy, sprowadzić jakiś zamęt w jego szeregach i go gdzieś tam mieszać na polu bitwy, żeby nasza armia, nie wiem, za ten czas się przygotowała do walki, bo czasem jest tak, że nasze jednostki są za wolne i one potrzebują gdzieś tam dojść i się dopiero bronić. No to one do tego są po prostu rydwany i do tego jest kawaleria od grasantów. Możemy wysłać ich do przodu. Zobaczycie, na jakiej zasadzie mniej więcej to powinno wyglądać, jak to powinno działać. Oni na przykład fajnie by mogli się sprawdzać, żeby bohatera szybko wykończyć. Rydwany mogą sobie na razie poczekać, nie ma żadnego problemu. Pamiętajcie, że akurat tutaj Kataj ma bardzo dobre halabardy, więc jeśli ta konica wleci w te halabardy, no to konicy nie będzie. No możemy zrobić taki przykładowy rzut jednego oddziału. Widzicie, oni jak rzucają w jednostki, które nie mają pancerza, to jest spoko. No jeśli by zrzucili w jednostki, które mają pancerz, to już nie będzie spoko. No oni po prostu szybko tutaj zginą, dlatego ich się nie rzuca, tym bardziej jeszcze frontalnie. Mogą oni służyć jeszcze delikatnie jako taki atak na tył, ale jak widzicie tutaj fajnie sobie obijają. Jednak ten strzał w ruchu dobrze się sprawdza. I możemy wykorzystać, żeby właśnie zaatakować bohatera, bo szybko bohatera gdzieś są w stanie pokonać. I na przykład do rozciągania armii przeciwnika też się dobrze sprawdzają. No, jeśli chodzi o rydwany, no rydwan nie wiem, czy nam się zdąży tu rozpędzić, ale chyba się rozpędzi. No i oni powinni lecieć po prostu albo dalej, tak? Tylko że tu są akurat halabardy, dlatego się zatrzymali. I oni powinni albo ruszać do przodu i na tej zasadzie działać. No i no stop, wiecie, wjeżdżać. Tylko pamiętajcie o tym, że oni na halabardach będą się zatrzymywać. Tak to powinno wyglądać. Nie wiem, czemu tego bohatera coś słabo mają z trafieniem. Okej. No jeśli widzicie, jeśli chodzi o te jednostki, standardową piechotę z mieczami i starczami, to oni sobie po nich przejeżdżają bez żadnego problemu. Tam w ogóle totalny chill.
No i do wyciągania jednostek też jest to dobre, tak jak mówiłem. Tu na przykład jeśli macie teraz czarodzieja, możecie go zastosować i użyć tak, bo rydwaną to za wiele nie zrobi, bo tu chodzi o tylko komputer akurat u mnie jest ustawiony na wyższy poziom, więc on tam trochę myśli i stara się unikać tych czarów, zaklęć. No u nas grasanci coś tutaj nie ogarnęli, jeśli chodzi o bohatera. Tym bardziej jeśli to jest mały bohater, to różnie z nim bywa. Najlepiej oni się jednak sprawdzą, jak to będzie jakiś demon, będzie na przykład na koniu, na rydwanie, czy na czymś takim. Ale widzicie, że oni są w stanie coś tam pomimo wszystko gdzieś tam powalczyć. Tylko tak jak mówię, no jak wlecą w jakąś piechotę i się na niej zatrzymają, no to jest problem. Do tego służą po prostu rydwany. No i rydwanami trzeba się dużo bawić. No wydaje mi się, że to tyle o rydwanach kawalerii. Przejdźmy w takim razie do potworów, czyli do tego, co też jest dosyć ciekawe u norskiej. No i drodzy, przechodzimy w takim razie do potworów zwierząt bojowych, a na pierwszy rzut właśnie jak widzicie zwierzęta bojowe, bardzo piękne, bym powiedział nawet przystojne. No wilki mi się mega fajnie podobają, naprawdę są spoko. Mamy oczywiście też zatrute tutaj jednostki i zacznijmy po kolei. Norkańskie ogary. No, jednostka fajna, z tego względu też, że ma straż przednią. Jeśli chodzi o to, że zawsze każdy gdzieś się tam martwi, że norska nie ma artylerii, to nie jest żaden problem z tego względu, że artylerię przeciwnika można szybko załatwić. Ja wiem, że dużo osób jest przyzwyczajonych do gry kawalerią, do gry na przykład artylerią, ale artylerię da się zastąpić, pamiętajcie, czarami. Jej czary są zdecydowanie bardziej korzystne niż czasem artyleria. Zależy też pod jakim kątem patrzymy, bo jeśli patrzymy pod kątem walki z piechotą, no to magia zdecydowanie zawsze będzie górować nad artylerią. Do walki z potworami, no ta artyleria wtedy może bardziej górować, bo jest taka bardziej precyzyjna, więcej obrażeń zada i tak dalej, i tak dalej. Wróćmy w takim razie do norskańskich ogarów. Jednostka na pewno dużą zaletą jest to, że jest straż przednia, czyli możemy sobie ją ukryć gdziekolwiek tam chcemy na skrawkach mapy i atakować frontalnie przeciwnika. Jest to dobre zastosowanie, bardzo skuteczne zastosowanie, dobra prędkość. Jeśli chodzi o resztę statystyk, no na pewno obrona zwarcie jest mała, bo w tych jednostkach ogólnie obrona zwarciu jest mała. Nie mają magicznych ataków, nie mają zamrażających ataków, mają standardowy atak. Najlepiej sprawdzają się na artylerię, na strzelców, do tego są najlepszy i oczywiście do atakowania flanki. Do flanki sprawdzają się znakomicie i to niezależnie, czy będziemy atakować mocne jednostki piechoty, czy słabe jednostki piechoty, do flanki zawsze sprawdzą się dobrze. Jeśli chodzi o tutaj norskańskie ogary z trucizną. No to jest dobra jednostka z tego względu, że mamy tutaj osłabienie przez truciznę. I to osłabienie jest dobre, bo zdejmuje bardzo dużo obrażeń przeciwnikowi i wtedy jesteśmy w stanie trochę więcej zrobić. No na pewno minus taki, że jeśli byśmy stworzyli armię z tego, będziemy mieć duży problem. Z tego względu, że nie mamy jednostki, która będzie łapać frontalny atak. Te wszystkie trzy oddziały nie są na frontalny atak. To sobie wbijcie do głowy. Nie ma opcji, żeby tym atakować frontalnie, bo ta armia się po prostu rozsypie. Jeśli byśmy zrobili inną zasadę, że wysłalibyśmy Wulfrika, on by sobie przyjął, nie wiem, 5-8 oddziałów na klatę piechoty, to wtedy możecie flankować armią i cofać i znowu flankować. Do tego możecie tak wykorzystać te jednostki, ale do frontalnego ataku nie. Te jednostki też są dobre pod względem atakowania kawalerii. Wykorzystajcie kiedyś sobie, zróbcie taki test, włóżcie sobie ją na kawalerię, czy to na przykład norskańskie ogary, czy to wdacie na przykład wilki lodowe. Oni sprawdzą się znakomicie i to jest naprawdę duży plus. Jeśli chodzi o nasze piękne wilki, wilki mają ten plus, że mają na przykład prędkość, minus 30%, czyli mają odmrożenie, będą dużo spowalniać przeciwnika i to jest dobre. Mają dobrą też szarżę, bo jak sobie zobaczycie, te jednostki mają 20 szarży, a te mają aż 38 i obrażenia, siła broni jest ogromna, aż 48. No, obrażenia są naprawdę znakomite, więc to są jednostki, które możecie wykorzystać nawet właśnie najlepiej na kawalerię, na artylerię, na strzelców i na ostrą flankę. Zróbmy taki test. Puśćmy te jednostki do ataku. Jak widzicie, możemy teraz cudować z tego względu, że mamy armię z każdej strony i komputer trochę nie wie, co ma z sobą zrobić. No, to jest normalna rzecz. Czasem nawet gracz by nie wiedział, bo na PvP są bardzo podobne akcje, że można gdzieś tam kombinować i tak dalej, i tak dalej. No, puśćmy tak sobie te jednostki, niech sobie zaatakują.
Będziemy mieć od razu pokazanie animacji, jak się tutaj wbijają w nich. Widzicie, oni nie mają tego impetu, żeby przewrócić przeciwnika za specjalnie. Zatrute ataki są ok, ale bardzo szybko padają te jednostki. No i to jest normalne. Nie mają pancerza, nie mają obrony w zwarciu. No jednostki automatycznie giną. Możemy puścić na przykład te 3 oddziały tak dla odmiany, tylko że puszczamy je na piki. Więc na pikach oni się rozsypią bardzo szybko. Widzicie, tamte już zaczęły uciekać. Okej, one są ładne, tą animację też spoko można sobie poglądać. Oni też, widzicie, nie są w stanie za dużo zrobić. Ale teraz tak. Teraz wysyłamy na przykład bohatera. No tu nam się akurat złapały jedne, widzę. Moglibyśmy teraz cudować i atakować na 2 strony. I wtedy jest szansa na przykład zrobienie dużych strat przeciwnikowi. Ale to są jednostki wsparcia. One nie są w stanie same wiele zrobić. Nie wiem, czy oni będą chcieli się tak obrócić akurat, ale widzę, że nie. No także mam ustawionego komputera na najwyższy poziom, więc czasem tam ma jakieś przebłyski geniuszu. Ale jak już tutaj by wlecieli na plecy tym jednostkom, to już są w stanie więcej o wiele zrobić. I to jest właśnie dobre, żeby szybko zbić dyscyplinę przeciwnika, bo atak od tyłu daje minus 14, potem jak jest otoczony, widzicie, że nawet te jednostki szybko schodzą, mimo że to są halabardy. I do takiego zastosowania spokojnie możecie, no do tego się wykorzystuje jednostki. Tak samo możecie zrobić tutaj taką zasadę. Czyli puszczamy jeden oddział, puszczamy drugi oddział, tym lecimy jeszcze na plecy. I po prostu otaczamy też przeciwnika, wlatujemy z niego z każdej strony. Możemy jeszcze te wilki trochę przerzucić. I do tego byśmy mogli na przykład dobrze stosować te jednostki, żeby wykańczać przeciwnika szybko. O, proszę bardzo, jak wilki wlecą tak z boku, no to szybko leci. No wtedy Wulfrik może oczywiście wykorzystać swój statek jak standardowo. Wulfrikiem w większości ludzie grają, taka jest prawda. Trogiem na przykład zdecydowanie mniej, choć jeden i drugi ma bardzo fajne plusy. No widzicie, tu są w stanie pokonać nawet taką średniej jakości piechotę. Nawet średniej jakości, bo oni oczywiście mają dobry pancerz, jeśli chodzi o resztę statystyk. Nefrytowi wojownicy są tacy sobie. I do tego możecie stosować te jednostki, jeśli chodzi o no, nasze zwierzęta bojowe. No do niczego więcej niestety ich nie wykorzystacie. Większego potencjału one nie mają. One mają ogólnie duży potencjał, jeśli są wsparciowymi jednostkami i mamy powiedzmy 3-4 w oddziale, to dobrze się sprawdzą. Przechodzimy teraz do naszych potworów. No jakie tutaj mamy potwory? Mamy dziką manticore, oczywiście ona jest tutaj u góry. Mamy tak naprawdę norskańskie trolle, norskańskie lodowe trolle. No i mamy wilcze skóry. Omówimy sobie po kolei najpierw zastosowanie tych jednostek, a potem będziemy walczyli. Jeśli chodzi o dziką manticore, no jest to bardzo, bym powiedział, dziwna jednostka. Ja osobiście nie jestem jej zwolennikiem. Ona przydaje się do atakowania piechoty, w piechocie może faktycznie coś porobić. Nie ma ona dużo życia, nie ma dużo pancerza, ma małą dyscyplinę, wpada oczywiście w furię, co jest dużym problemem, bo nie możemy wtedy panować nad tą jednostką, a czasem panowanie nad jednostką to jednak jest najważniejsze w całej grze, więc tutaj mamy problem, jeśli chodzi o to. Ta jednostka też jest dobra, żeby czasem jakoś dorwać czarodzieja, bohatera słabszego. Do tego może się spokojnie sprawdzić, unikać oczywiście halabard, unikać pik i unikać jednostek, które mają wskazania przeciw walce potworom. No to tego trzeba gdzieś tam unikać. No, nie mamy oczywiście w niej regeneracji. Szkoda, że nie ma regeneracji, bo gdyby ta Manticora miała na przykład regenerację, to byłaby zdecydowanie lepszą jednostką. Norskańskie trolle. Norskańskie trolle piękne, śmierdzące, leje im się z dzioba. Siła broni oczywiście bardzo dobra. Plus taki na pewno za siłę przebicia pancerza, bo jest ogromna. Dyscyplina to jest oczywiście śmiech na sali jak zawsze. Przy trollach niestety dyscyplina zawsze jest bardzo słaba. Prędkość jest niezawodna nawet, bo 54 to jest wystarczająco. No pancerz jest mały. Niestety norskańskie trolle mają mały pancerz, one szybko się ławią. To są jednostki w większości wsparciowe. Nie wykorzystujemy ich do frontalnych ataków. No chyba, że to jest frontalny atak na przykład, nie wiem, na artylerię, na strzelców, na kawalerię, no to spoko, możecie do tego wykorzystać. Ale do walki z piechotą, takiej jakiejś lepszej maści, halabardy, no zdecydowanie na pewno nie.
Plus jest taki, że posiadają regenerację. To są jednostki, które szybko się złamią, ale one potem zregają sobie życie i wrócą na pole bitwy. Tak samo jest w przypadku norskiańskich troli. Różnica jest taka, że mają więcej pancerza o 20, większą siłę broni, premię do szarży i atak zwarciu mają też oczywiście większy, ale mają też odmrożenie, czyli zdjęcie prędkości przeciwnikowi o 30%. To jest dobre, żeby też ścigać potem jakieś jednostki. Jeśli jednostka będzie powiedzmy miała z 50-60 prędkości, ściągniemy jej powiedzmy z 15 prędkości i spokojnie możemy gonić i dobijać tych przeciwników. Wyglądają fajnie, mi się akurat te trolle podobają, ładne są graficznie, ładne też mają animacje, które też zobaczycie. Jednostka identyczna do tej wcześniejszej, tylko z tymi delikatnymi różnicami. No i mamy jedynie, co mamy taki jakiś plus? No tutaj jest jedynie problem odnośnie ognia, że jak to oczywiście lodowe trolle nie lubią ognia, więc obrażenia od ognia są większe o 25%, więc tu trzeba uważać. Jeśli chodzi o wilcze skóry, no wilcze skóry to są jednostki, które powinny polować najlepiej na potwory. Na potwory, na bohaterów czasem też się sprawdzają, jeśli to są oczywiście, bohater jest potworem, do tego sprawdzają się najlepiej. Do walki z piechotą nie za bardzo, choć w porywach da się coś z nimi ugrać. Też mają ten plus, że mają po pierwsze odporność fizyczną 20%, no i mają też regenerację. To są ważne rzeczy u nich. No i oczywiście mają jeszcze szał. No, zwiększają się ich oczywiście obrażenia, więc zastosowanie oczywiście pamiętajcie, duże jednostki. Do ataku na kawalerię też się dobrze sprawdzają, do walki z piechotą średnio się sprawdzają, to wtedy bardziej wykorzystujemy trolle niż ich, no ale to możemy zrobić tutaj w praktyce. Przejdźmy w takim razie do ataku. Jeśli chodzi o manticory, no manticory powinniśmy jako tako wysyłać na nefrytowych wojowników. Na pewno nie na włócznie, nie na po prostu halabardy, więc tak powinniśmy wysyłać, jeśli chodzi o zastosowanie. Wilcze skóry to tu nawet średnio mają do walki, z tego względu, że no nie mamy tutaj potworów, tak? Nie mamy tutaj też dużych jednostek, więc no nie mają powiedzmy wykorzystania potencjału tych jednostek niestety. Niech sobie najpierw manticory tutaj zaatakują. Już sobie lecą spokojnie. Ci już są tutaj posikani. Proszę bardzo. Smacznego. No i oni jak zobaczycie, no robią ładne obrażenia. Teraz jest nawet dobre wykorzystanie, że możemy wykorzystać wszystkie trolle do ataku. Bo manticory tutaj przez jakiś czas będą szalały. Wilcze skóry teoretycznie mogliśmy próbować. A dobra, wyślijmy ich tutaj. Niech leci cała banda. Proszę bardzo, wbijać. Wykorzystanie przed tych jednostek jest dobre pod tym kątem, jeśli zrobimy taki okrąg tymi jednostkami i będziemy się bić nimi dookoła. Do tego można się dobrze się gdzieś sprawdza. Wykorzystanie też trolli jest dobre pod tym kątem, że jeśli oni mają mały pancerz, a przeciwnik ma strzelców, to walczcie po prostu w lesie. W lesie oni się sprawdzają dobrze. Mają też czas, żeby się tam wyregenerować, więc nie ma żadnego problemu z tym wszystkim. Jak widzicie, jeśli oni są w całości i nie dają się aż tak otoczyć, no to są w stanie coś porobić. No tutaj akurat halabardy nas otoczyły, więc te trolle szybko się złamią. Ale tutaj jest mieszanka naszych armii, mamy manticory, mamy tak naprawdę trolle i oni już sobie dadzą radę. Oni też wtedy otrzymują bonusy, po pierwsze za szarżowanie, za bezpieczne flanki. O, smocza wola tu proszę bardzo jeszcze podchodzi. No to nie wiem, aha, bo to nie nasza jednostka. No właśnie się tak dziwiłem, że tutaj nie ten bonus. Żeby sobie poglądać, jak tutaj trolle sobie miażdżą ich. Proszę bardzo, krew się leje, jest dobrze. No trolle dobrze sobie radzą, one są w stanie spokojnie nawet walczyć z halabardami, jeśli mają bezpieczne flanki i nie złamią się tak szybko, więc to jest na pewno duży plus. No i tak to wygląda, przejdziemy w takim razie do kolejnych potworów, bo jest troszkę w czym wybierać z jednej strony u norskiej. Może to nie są jakieś flagowe jednostki względem całego Total War'a,
ale zawsze to coś. Kolejne jednostki to mamy tutaj Fimirów, mamy opancerzone wilcze skóry. No opancerzone wilcze skóry, no jak nazwa wskazuje, no są to wilcze skóry opancerzone. Różnica taka, że mamy więcej pancerza, jak dobrze pamiętam, trochę lepsze gdzieś tam statystyki są popodbijane. No a zastosowanie te same co standardowych wilczych skór, czyli skuteczność przeciw dużym wrogom. Mamy pancerz, mamy regenerację, mamy szał. No i więcej tutaj moim zdaniem nie trzeba o nich mówić, bo one są po prostu identyczne. Kolejne jednostki to tu są już nowe jednostki, o których tutaj jeszcze nie mówiliśmy. To są po prostu wojownicy Fimirów i wojownicy Fimirów z wielką bronią. No jaką mamy tutaj różnicę? Jeśli chodzi o wielką broń, no oni się lepiej sprawdzają, mają większą skuteczność przeciw dużym wrogom. Mają też oczywiście roztrzaskany pancerz, czyli zdejmują 30 pancerza jednostce, co jest naprawdę mocne. I tak samo mamy tutaj obrażenia przebijające duże. O, bo 68 to jest naprawdę spore. Znakomicie sprawdzają się do walki z potworami, do walki z bohaterami też się dobrze nawet sprawdzają. Więc do tego najlepiej się sprawdzają. Jeśli chodzi o piechotę, no to z piechotą jest zdecydowanie gorzej, ale też na pewno duży plus na walkę z kawalerią. Też jednostka nie jest aż taka wolna, bo jednak ma 45 prędkości, nie jest jakaś ociężała, na przykład 30 prędkości, więc no to jest duży plus. Pancerz jest oczywiście też ogromnym od nich plusem. Jeśli chodzi o jakieś takie bonusy, no mamy tutaj odporność na ostrzał, jeśli dyscyplina wynosi więcej niż 50%, więc to jest spoko, że nie dość, że pancerze jest sporo, to jeszcze mam odporność na to. I też są magiczne ataki, które mogą zranić jednostki chronione przed atakami fizycznymi, więc to też jest duży plus. No i mają odporność na ostrzał, więc tej odporności na ostrzał ogólnie jest sporo, bo mają tak naprawdę 45. Więc to jest dobra jednostka pod tymi kątami, co mówiłem. Jeszcze mamy wojowników Fimirów standardowych. Jeśli chodzi o standardowych, to są jednostki przeciwpiechotne. Sprawdzają się najlepiej do walki z piechotą, nawet mają oczywiście premię do walki z piechotą. Też mają duże obrażenia przebijające, też mają magiczne ataki, roztrzaskany pancerz. No, różnica jest u nich taka, że to jest po prostu jednostka z premią do walki na piechotę, a tamta jednostka jest do walki, no, standardowej z potworami. Idziemy dalej, w takim razie więc zaatakujmy przeciwnika i zobaczmy ich potencjał. No potencjał moim zdaniem jakiś tam jest, może nie jakiś ogromny, ale to już są jednostki, którymi można coś więcej porobić. Tym bardziej, że mają bardzo duże obrażenia, mają roztrzaskany pancerz, mają dużo tych premii. No, przebicie pancerza jest bardzo duże, więc tutaj naprawdę te statystyki są dobre. Ale jednostki, no powinniśmy mieć gdzieś tam po jedną, dwie w oddziale. Do tego można gdzieś tam dobrze się sprawdzi ta jednostka. Te jednostki też nie są aż takie wolne, tak jak mówiłem na początku, więc to też jest na pewno zaleta. No i cóż więcej, no teraz tylko zobaczyć, jak sieją spustoszenie na polu bitwy, a powiem wam szczerze, że sieją ogólnie spustoszenie na polu bitwy, więc spoko. Te wilcze skóry z pancerzami też już są dobre, bo tego pancerza jest sporo, jeszcze ta odporność fizyczna w tych wilczych skórach też dobrze się, no po prostu sprawdza, nie? No, wilcze skóry standardowo atakują jak zawsze. A tutaj mamy Fimirów. Akurat oni się tutaj na nich sfokusowali. A tu mamy kolejnych Fimirów. Więc będą się tutaj dobrze bawić. No ci Fimirowie mogą tutaj dostać szybki łomot. Z tego względu, że tutaj mamy halabardy. I halabardy no, są dobre na Fimirów. Bo jednak Fimiry to pamiętajmy, że to są piesze potwory, więc no potwory mają problem zdecydowanie z halabardami. Tym bardziej z halabardami z takich bym powiedział no lepszych, co mają więcej gdzieś tam tego pancerza, większą jakąś siłę broni. Choć akurat jeśli chodzi o nefrytowych z halabardami, oni nie mają aż takich dużych obrażeń. Pancerz też powiedzmy się gdzieś tam złamie, bo jednak oni łamią delikatnie ten pancerz. Więc możemy sobie jeszcze pooglądać, jak tutaj w praktyce wygląda już walka od tych samych Fimirów. No ci tutaj mają, wiecie, po dwie bronie, no to ładnie te animacje wyglądają, że tak ciochają ich tutaj. Możemy jeszcze sobie tutaj zobaczyć z tymi dużymi młotami. No. Ogólnie, jak widzicie, trzymają się. Jakby oni jeszcze mieli regenerację, to ta jednostka w ogóle była OP. Bo mogłaby spokojnie siać duże zniszczenie.
A dodatkowo, no widzicie, wilcze skóry opancerzone sobie spokojnie nawet z halabardami tutaj radzą, więc naprawdę duży szacun. Więc przejdźmy w takim razie do takich potworów bardziej solowych. A teraz przechodzimy do solowych potworów i ostatnich już tutaj jednostek od Norskiej, a potem też zrobimy takie omówienie, jakie armie powinniśmy tworzyć, jakie na przykład zastosowanie dla tych armii i tak dalej, i tak dalej. Pierwszy jest troll, olbrzym, który ma strzałę w głowie i nie ogarnia tematu. A tak naprawdę jest to norskański olbrzym, który ma dużą siłę broni i znakomicie sobie radzi do pokonywania bohaterów, do walki z potworami. Dyscyplina jest super, bo jest 100, pancerz jest nawet nie najgorszy. Prędkość jest dobra, bo 39 no, na takiego potwora to jest naprawdę dobra prędkość. Bo jednak wiecie, on jest duży, tak? No jedyny właśnie problem, że on jest duży, że można go łatwo trafić, ale ma on oczywiście też no tutaj odporność na ostrzał. Wybaczcie za te 2 razy oczywiście. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, czy nie. Plus jest na pewno taki, że ma dobry atak zwarciu. Minus jest na pewno obrona. Czyli to jest jednostka, która z wsparciem innych jednostek jest w stanie zmiażdżyć bardzo naprawdę dużo. Dopuszczenia takiej solowej go eksploatacji, no tutaj na solowo raczej będzie słabo, więc po pierwsze pancerz i po drugie obrona w zwarciu jest bardzo słaba. Pamiętajcie, że znakomicie jest w asyście ta jednostka, więc warto ją nawet zrekrutować. Tak samo do pokonywania bohaterów, lordów, potworów też się dobrze sprawdzi, ma ładną tutaj maczugę. Przejdźmy w takim razie do dzikiego mamuta. No dziki mamut, no tutaj kiełek się urwał jak widać, u tego nie, u tego to jednak się urwało. Jeśli chodzi o dzikiego mamuta, dla mnie to jest jednostka bardzo słaba, pod tym kątem, że po pierwsze, no pancerz jest słaby i tutaj jest problem też obrony zwarcia, atak zwarciu są bardzo niskie te wartości. Przy takim norskańskim trollu no trochę wygląda to słabo, na pewno jest dobre pod względem, żeby szarżować w piechotę, bo to jest jednostka całkowicie przeciwpiechotna. Wywołuje terror, to też jest dobre, tylko problem jest ich taki, że wpadają w dziki szał. Dziki szał to jest na zasadzie tak jak Manticora, że jak spadnie jej dyscyplina, znaczy spadnie jej życie i dyscyplina, no to ona zacznie się szybko łamać i będzie furia i będzie problem. No do tego na pewno przejdziemy i sami zobaczycie jak to wygląda w praktyce. Chaotyczny smok mrozu. No bym powiedział bardziej no taki podwójny smok. Smoczek jest fajny z tego względu, że po pierwsze lata, po drugie ma magiczne ataki, pancerz dyscyplina jest nie najgorsza, nie ma furii, więc to jest plus, ma odporność na ostrzał, ma oczywiście strzał, mroźny oddech, 3 razy możemy go oczywiście użyć, duże obrażenia przebijające pancerz, obrażenia od wybuchu, też tworzy odmrożenie, czyli spowalnia przeciwnika 30%, trwa to oczywiście 10 sekund, dobre zaklęcie, dobra jednostka. Dobrze się sprawdzi właśnie na piechotę, najlepiej się sprawdzi na piechotę do zaatakowania artylerii, strzelców, kawalerii. No w kawalerią też sobie dobrze nawet radzi. Jeśli chodzi o jakiś frontalny atak, zdecydowanie nie, może być problem. Potwory w większości są po to, żeby gdzieś tam namieszać, zrobić zamęt, dorwać bohatera. Do tego dzisiaj sprawdzałem najlepiej, bo jednak ta siła broni jest duża i na takich bohaterów, czarodziejów bardzo dobrze się to sprawdza. Kolejna jednostka to jest tutaj mamut wojenny. No mamut wojenny, tutaj mamy ten plus, że mamy tutaj grasantów z oszczepami i dlatego mamy dużo amunicji i możemy sobie rzucać i zadawać dobre obrażenia i dodatkowo jeszcze atakować standardowo. Na pewno minusem tej jednostki jest dyscyplina, która niestety w całej norskiej jest bardzo niska. Jest naprawdę na niskich poziomach. Plus jest taki, że to jest jednostka, która ma dobrą szarżę, bo to jest taki jakby ulepszony zwykły mamut, tylko mamy właśnie po pierwsze jednostki strzelające i zwiększony tam pancerz i te niektóre statystyki, więc pod tym kątem no sprawdza się zdecydowanie lepiej. No i też jest trochę więcej życia, tam o 1,5, no 1200, no to zawsze coś więcej. No i jednak wygląda na pancerzonego. Standardowo piechota, potwory. No w sumie oni to się do wszystkiego w miarę nadają, tylko unikać halabard, unikać włóczni. I jeszcze mamy mamut wojenny, kaplica wojny. No kaplice wojny, jak już kiedyś mówiłem, no kaplice wojny wzmacniają nasze jednostki i tutaj akurat wzmacnia, bym powiedział, dobrze te jednostki, bo po pierwsze daje dyscyplinę, a po drugie daje do 20% odporności fizycznej, więc to jest dobre akurat. No i też mamut standardowo może szarżować w przeciwnika. Ten plus, że mamuty jednak mają dużo większą prędkość niż zwykłe kaplice wojny, bo kaplice wojny są cholernie wolne,
a mamuty jednak 2 razy szybsze, więc to jest też dobre zastosowanie i zastosujmy może na polu bitwy jednostki. Jeśli chodzi o standardowe mamuty, warto je po prostu puścić na piechotę bezwłóczni. No ogólnie wszystkie powinniśmy puścić jednostki na bezwłóczni. Włóczniami możemy się na przykład zająć smokami. Smoki mogą się zająć włóczniami, halabardami, bo mają po prostu mroczny oddech. Mroźny, nie mroczny. Och, dzisiaj moje słownictwo troszkę leży, ale damy radę. Pójdźmy sobie mamuty tutaj do przodu. Smoki na razie niech sobie poczekają. Musimy, wiecie, sprawdzić wszystkie animacje, to nie jest tak szybko. A mamuty to śmiesznie chodzą, powiem wam szczerze. Jak normalnie Władca Pierścieni. No i widzicie, mamuty są w stanie tutaj naprawdę dużo zrobić. No powinniśmy nimi więcej gdzieś tam szarżować. Trolle są wolne. Teraz tu powinniśmy użyć oczywiście mroźnego oddechu. Tylko że też powinniśmy jednostkę lepiej ustawiać, pamiętajcie. Bo to ma znaczenie. No możemy puścić też... No zobaczmy jeszcze, jak tutaj olbrzymy walczą. Mamuty sobie dobrze nawet radzą. Ja lubię ich dźwięk taki... Wiecznie to brzmi. Widzicie, są w stanie spokojnie miażdżyć tutaj wszystko. Jeśli chodzi teraz o zastosowanie smoków, no to teraz najlepiej jest wybrać taką jednostkę, która jest w takim jakby powiedzmy centrum, ale dotyka też innych jednostek, bo wtedy będzie najbardziej efektywny ten strzał. Bo trafi, widzicie, parę jednostek naraz, więc do tego najlepiej wykorzystywać, nie na tylko jedną jednostkę, bo to po prostu nie ma sensu. No kaplicę wojny powinniśmy też tutaj wrzucić, bo po pierwsze podniosą dyscyplinę, a po drugie zwiększą też pancerz, znaczy obronę fizyczną naszych jednostek, więc do tego też najlepiej powinno być wykorzystywane. Możemy te 2 smoki sobie złączyć i użyć sobie zaklęcia tu. Z tego względu, żeby zahaczyło o te inne jednostki. I widzicie, zahaczy o te wszystkie jednostki. Proszę bardzo. I smokami na przykład możecie najpierw sobie wykorzystać. Tutaj już będziemy bonusy otrzymywać. O, proszę bardzo, już bonusy się zwiększają. No mamuty są hardkorowe. Mamuty są dobre, jeśli komputer nie ma strzelców, że nie może ich szybko ustrzelić, no to do tego mamuty się gdzieś tam fajnie sprawdzają, a tutaj nawet atakują nas. Tylko że akurat puścili chłopskich pikinierów, którzy nie mają pancerza, więc no na takie mamuty to jest samobójstwo rzucić. No i możemy sobie jeszcze raz ziewnąć. Jakoś coś nie chce mi przeskakiwać między tymi tabelami. No i teraz tu powinniśmy puścić. No tu będzie największe jakby obrażenia, jak sobie zada. Ale akurat mamut nam trochę zasłonił. I widzicie, poleciało po takiej jakby linii. I automatycznie jest wszystko zmiażdżone. No tu mamy furię, nie możemy wtedy na przykład ruszać tej jednostki. No ale mamuty ogólnie bardzo fajne, bardzo przyjemne, jak widzicie, jednostki. Są w stanie rozwalić bez problemu taką nawet średniej jakości piechotę i aż tak bardzo nie ucierpieć. W takim razie przechodzimy do omówienia armii. A tworzenie armii w Norskiej to jest z jednej strony zawsze wyzwanie. No na pewno od takich najważniejszych rzeczy to musimy posiadać czarodzieja, który jest w stanie niszczyć masowo jednostki i bardzo osłabiać jednostki przeciwnika. To jest moim zdaniem jedna z najważniejszych rzeczy, więc taki czarodziej powinien na pewno się znaleźć z armii. Tym bardziej, że z czarodziejem się w większości zaczyna na początku. Czy to będzie czarodziej ognia, czy to będzie czarodziej śmierci, nie ma to żadnego dla mnie znaczenia. Jedyny plus taki, że jeśli chodzi o czarodzieja śmierci, on ma większe zastosowanie, bo ma więcej czarów, które obniżają przeciwnikowi różne statystyki. Jest ametystowe słońce, które znakomicie sprawdza się na piechotę na duże ilości jednostek. No i dodatkowo posiada pijawkę, więc jest w stanie osłabić dużo przeciwnika, bohatera najbardziej, przeciwnika czy tam lorda. Więc dlatego się dobrze sprawdzają. Likantrop ogólnie powinien też się znaleźć w armii, bo to jest dobry do polowania na większe jednostki. A tak jak pamiętacie, w Norskiej, jeśli chodzi o piechotę, no to z większymi jednostkami jest problem, bo mamy tylko włócznie grasantów, które mogą coś zrobić. Najlepiej, jeśli chodzi o tworzenie armii, mieć sporo berserkerów. Berserkowie dobrze się sprawdzają, bo to jest taki początkowy etap gry. Berserkowie, oszczepy, ewentualnie łowcy grasantów. Można sobie wtedy wziąć jakieś na przykład wilki
ewentualnie norskańskie ogary, to zależy jak wolicie. Rydwanów raczej bym olał temat rydwanów, bo zdecydowanie lepiej zrobicie wilkami niż rydwanami. Większe o wiele obrażenia, to mogłaby być spokojnie początkowa armia, która jest w stanie pokonać 90% armii przeciwników. Jeśli chodzi o zmianę na przykład na wyższy poziom już jednostek, no to standardowo oczywiście czarodziej musi się znaleźć. No czarodziej to jest must have, to musi być czarodziej w norskiej, z tego względu, że często jest tak, że walczymy jedną czy tam dwoma słabszymi armiami na bardzo mocnej armię. Mamy większą szansę stworzenia lepszej sytuacji dla czarodzieja, więc czarodziej jest w stanie dużo z tego ogarnąć, spokojnie wybić 1000, 1500 jednostek, 2000 jednostek, co to są ogromne liczby, bo nasza armia czasem nie jest w stanie tyle zabić. I w takiej lepszej armii na pewno powinni się pojawić czempioni grasantów, żeby mieć w razie co taką jednostkę bardzo wytrzymałą względem ostrzału przeciwnika. Jeśli byśmy mieli trudną sytuację, ciężką walkę, no to oni muszą na pewno się znaleźć w tej armii. Berserkerzy grasantów to są u mnie zawsze w armii. Wybaczcie, oni mają trochę gorszy przelicznik w automacie, ale też oni obrażenia robią dobre automaty, tylko znowu pancerz ich trochę ciągnie w dół, ale jeśli tam nie zwracacie uwagi aż tak na automat, no to zdecydowanie warto sobie nimi zagrać, bo są bardzo dobre. Na pewno muszą być łowcy grasantów, bo to są jednostki, które pokonują wszystkie potwory przeciwnika i tak samo mogą skruszyć mocniejszą piechotę, gdy już magia gdzieś tam zabraknie magii, będzie problem z użyciem tej magii, no to oni się dobrze sprawdzają, oni też szybko lordów wykańczają, bohaterów wykańczają. Więc to są jednostki, które warto, żeby były w armii. Można iść troszkę w tych czempionów grasantów, jeśli ktoś ma taką wolę. Można ich wykorzystać do tego stopnia, że jednak mają przebicie pancerza i mogą się przydać w wielu sytuacjach na bohaterów, na potwory również. Na pewno powinniśmy jechać w trole. Trole powinny ogólnie się znaleźć w armii. Nawet tej początkowej, jeśli gramy trogiem, no to trollami tam musimy dużo ogarniać. Mamy też bonusy do troli. Trog to jest oczywiście tutaj ten legendarny bohater. Jeśli chodzi o wykorzystanie kawalerii i rydwanów, no to jest bardzo specyficzna sytuacja, bo to się sprawdzi rzadko kiedy. Jeśli przeciwnik ma potwory, ma dużo bohaterów, to do tego się na pewno sprawdzi. Ale ja wolę osobiście w takie typy armii iść niż w kawalerię. Kawalerią trzeba za dużo czasem uwagi poświęcić, a na to czasem nie ma po prostu czasu. Jeśli chodzi o wilcze skóry, ja za nimi nie przepadam, za tymi standardowymi. Za opancerzonymi wilczymi skórami już zdecydowanie bardziej bym się ku nim skłaniał, żeby ich jednak rekrutować. To są jednostki dosyć dobre. Fimirami też nie przepadam, ale Fimiry mają dobry po prostu przelicznik, mają dobre też bardzo statystyki i sprawdzą się w wielu przypadkach, więc oddział Fimirów, każdy oddział Fimirów powinien jednak się znaleźć raczej w armii. Powinniśmy wtedy już trochę wymieniać armię i iść w stronę olbrzymów. Można iść w stronę olbrzyma na przykład jednego i wspieranie na przykład smoki i mamuty. No to są takie powiedzmy najciekawsze jednostki, które są w stanie zrobić najwięcej, tym bardziej do piechoty. Tylko każdy ma określony typ gry. Ja na przykład mam taki styl gry, że ja się na przykład piechotą nigdy nie przejmuję przeciwnika, bo ja mam czarodzieja przeważnie od tego. I czarodziej niszczy 90% piechoty, a potem reszta tam się gdzieś dobija. Do tego można wspomóc się mamutami, jeśli będzie naprawdę bardzo duże tej piechoty, a Norska ma też ten trochę problem, że Norska ma trochę mało many na tych czarodziejach. Ogólnie magii jest u nich trochę mało, więc wtedy można się wspierać tymi jednostkami, faktycznie tymi mamutami, smokami, olbrzymami, fimirami. Więc takie armie można by spokojnie sobie zrobić i dostosować pod każdy kąt. Jeśli chodzi o tworzenie armii, schemat jest bardzo prosty. Musicie pomyśleć tak, mam dobrego bohatera, mam dobrego czarodzieja, czyli piechoty się aż tak bardzo nie obawiam. Czego się obawiam? Jeśli obawiam się kawalerii, no to robimy armię pod kawalerię jakąś, musimy dostosować jakieś 2, 3, 4 jednostki pod kawalerię, musimy mieć jednostki pod potwory, musimy mieć jednostki szybkie, mobilne, jeśli walczymy na przykład z Imperium, oni będą mieć fajerwerki, no to staramy się ich wyciągnąć do przodu. Ich artyleria jest wolna, artyleria stoi z tyłu, możemy latać bohaterem i czekać, aż sobie wystrzela całą tą artylerię, ale jest to czasem żmudne z tego względu, że może mieć po 40-60 pocisków artylerii i będziecie czekać pół godziny, aż to wystrzela. I wtedy możecie zastosować na przykład, wilki możecie zastosować jakieś szybkie jednostki, jak na przykład opancerzone wilcze skóry i one po prostu zniszczą artylerię, zniszczą strzelców, a reszta armii sobie poradzi. Musicie patrzeć pod tym kątem, żeby mieć na każdą jednostkę jakąś kontrę.
Bo jeśli nie macie kontry, po pierwsze automat wam będzie liczył gorzej, to jest pierwsza rzecz, bo musicie mieć kontrę pod każde jakby jednostki. Jeśli będziecie mieć, nie wiem, berserkerów, grasantów, a przeciwnik będzie miał samą piechotę zwykłych, nie wiem, z mieczami, no to automatycznie wy macie większy przelicznik niż oni. Jedynie jeszcze czasem podchodzi kwestia pancerza, więc pancerz też tam odgrywa jakąś rolę, ale im więcej macie różnych rodzajów pod kontry, tym lepszy macie też przelicznik w większości walk i macie większe zastosowanie jednostek. Wydaje mi się, że to tyle. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie armii, czegokolwiek, to dajcie mi znać pod po prostu filmikiem. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i zapraszam do innych moich materiałów. Cześć, cześć, cześć!